Świetnie. Teraz możesz iść mieszkać na wysypisku. Te słowa wbiły mi się w serce niczym sztylet. Mój zięć, Tymon, bezrobotny od miesięcy, wypowiedział je z drwiącym uśmieszkiem, ledwie 15 minut po tym, jak skończyłam spłacać kredyt hipoteczny za nasz dom. Moja własna córka, Joanna, tylko potaknęła. Jesteś ciężarem, mamo. Kiedy wypowiedziałam 5 słów, ich twarze zbladły. Jeśli zastanawiasz się, jak Łucja przetrwała ten okrutny cios, zostań ze mną do końca tej historii i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić innych opowieści o sile i wytrwałości. Nigdy nie sądziłam, że najszczęśliwszy dzień mojego życia może w ciągu kilku minut zamienić się w najbardziej druzgocący. Miałam 64 lata i w końcu mi się udało. Po 7 latach 2 prac na pełny etat spłaciłam kredyt hipoteczny za nasz mały domek na ulicy Klonowej. Ten sam dom, w którym wychowałam Joannę jako samotna matka, do którego po raz pierwszy przyprowadziła Tymona i w którym, jak sądziłam, żyliśmy jak rodzina. List z banku przyszedł we wtorek rano w październiku. Ręce drżały mi, gdy go otwierałam. Tym razem nie ze strachu, ale z czystej ulgi. Gratulujemy, pani Łucjo Kowalska. Pani kredyt hipoteczny został w pełni spłacony. Musiałam przeczytać te słowa 20 razy, zanim naprawdę do mnie dotarły. Pobiegłam do kuchni, gdzie Joanna parzyła kawę, a Tymon rozłożył się na kanapie, oglądając telewizję, jak każdego ranka, odkąd 8 miesięcy temu stracił pracę. Cóż, stracił to zbyt łagodne określenie. Został zwolniony za zbyt częste spóźnienia. Joasiu, kochanie, powiedziałam, mój głos drżał z podniecenia. Spójrz na to, udało nam się, dom jest w końcu spłacony. Joanna zerknęła na list z nadkubka z kawą, jej wyraz twarzy był obojętny. Żadnego uśmiechu, żadnych gratulacji, nic, tylko to samo odległe spojrzenie, które towarzyszyło jej od miesięcy. Świetnie, mamo, to miło. Miło? 7 lat wstawania o 4 rano, żeby sprzątać biurowce, zanim szłam na zmianę do domu opieki, a ona nazywa to miłym? Poczułam, jak ściska mi się serce, ale stłumiłam rozczarowanie. Może była po prostu zmęczona. Tymon podniósł wzrok z telewizora z tym grymasem, którego zdążyłam znienawidzić. Był wysokim, chudym mężczyzną z przetłuszczonymi włosami, które zawsze wyglądały, jakby właśnie wstał z łóżka. Co zresztą najczęściej było prawdą. No, patrzcie, kto w końcu spłacił nasz dom. Nasz dom. Sposób, w jaki to powiedział, sprawił, że poczułam dreszcze. Zapłaciłam każdą jedną złotówkę tego kredytu, ale jakoś w jego umyśle należał on do nas wszystkim porówno. Myślałam, że może moglibyśmy świętować, powiedziałam. Może pójdziemy dziś wieczorem na kolację. Oczywiście, ja płacę. Tymon usiadł na kanapie, rozciągając ramiona nad głową, jakby przygotowywał się do czegoś ważnego. Właściwie, Łucjo, teraz, gdy dom jest spłacony, musimy poważnie porozmawiać. Sposób, w jaki wypowiedział moje imię, a nie mamo, jak nazywał mnie na początku małżeństwa z Joanną, sprawił, że poczułam ścisk w żołądku. Coś było nie tak, bardzo nie tak. Jaka rozmowa? Zapytałam, choć część mnie już wiedziała, że nie chcę usłyszeć odpowiedzi. Joanna odstawiła kubek z kawą i skrzyżowała ramiona. Moja córka, mała dziewczynka, której czytałam bajki na dobranoc, nastolatka, której pracowałam po godzinach, żeby kupić sukienki na studniówkę, patrzyła na mnie, jakbym była obcą osobą, która zbyt długo u nich gościła. Mamo, musisz zacząć myśleć o swojej przyszłości, powiedziała tonem, którego używała, gdy próbowała brzmieć dojrzale i rozsądnie. Masz teraz 64 lata. Powinnaś myśleć o emeryturze, o przeprowadzce gdzieś bardziej odpowiedniego dla kogoś w twoim wieku. Bardziej odpowiedniego, powtórzyłam, mój głos ledwie słyszalny. Tymon stał i podszedł do nas, trzymając ręce w kieszeniach, jakby miał wygłosić prezentację biznesową. Słuchaj, Łucjo, wykonałaś swoją część, wychowałaś Joasię, spłaciłaś dom, ale teraz nadszedł czas, aby przejęło następne pokolenie. Joanna i ja potrzebujemy przestrzeni, aby założyć własną rodzinę, zbudować własne życie. Ale to jest mój dom, powiedziałam, czując, jak podłoga osuwa się spod nóg. Mieszkam tu od 23 lata, właśnie skończyłam go spłacać.
I jesteśmy za to wdzięczni, powiedziała Joanna, choć w jej głosie nie było ani śladu wdzięczności. Ale mamo, bądźmy realistami. Nie potrzebujesz całej tej przestrzeni. Mogłabyś znaleźć gdzieś ładne, małe mieszkanie. Może jedną z tych wspólnot dla seniorów. Byłoby to dla ciebie idealne. Wspólnota dla seniorów? Jakbym była jakąś starą kobietą, którą trzeba odizolować? Pracowałam na 2 etatach jeszcze do zeszłego tygodnia, na litość boską. Nie byłam schorowana ani bezradna. Nie rozumiem, powiedziałam, mój głos teraz drżał. To jest nasz dom rodzinny, jesteśmy rodziną. Wtedy Tymon zrzucił bombę, która przez tygodnie będzie odtwarzać się w mojej głowie. Właściwie, Łucjo, chodzi o to. Świetnie, teraz idź mieszkać na wysypisku. Spełniłaś swoje zadanie. Słowa te uderzyły mnie jak fizyczny cios. Cofnęłam się, sięgając ręką do blatu kuchennego, żeby się podperzeć. Wysypisko? Mówił mi, żebym poszła mieszkać na wysypisku. Odwróciłam się do Joasi, czekając, aż mnie obroni, aż powie swojemu mężowi, że nie może tak rozmawiać z jej matką. Zamiast tego kiwnęła głową powoli, jakby powiedział coś całkowicie rozsądnego. Zawsze byłaś ciężarem, mamo. Te słowa wyszły z ust mojej córki tak swobodnie, tak rzeczowo, że przez chwilę zastanawiałam się, czy dobrze usłyszałam. Ciężarem. Po wszystkim, co poświęciłam, po wszystkim, co oddałam, po wszystkim, co zniosłam, żeby dać jej dobre życie, byłam ciężarem. W kuchni zapanowała cisza, przerywana tylko cichym szumem lodówki i odległym odgłosem ruchu ulicznego na zewnątrz. Stałam tam, wpatrując się w tych 2 ludzi, których nazywałam rodziną, czując się, jakbym patrzyła na zupełnie obcych. Nogi mi zmiękły i musiałam mocniej ścisnąć blat, żeby nie upaść. 23 lata w tym domu, 7 lat katorżniczej pracy, żeby go spłacić. I oni chcieli, żebym odeszła, nie tylko cicho czy stopniowo, ale odeszła jak śmieć do wyrzucenia. Otworzyłam usta, żeby coś powiedzieć, cokolwiek, ale żadne słowa nie wyszły. Co było do powiedzenia? Jak reagujesz, kiedy twoja własna córka nazywa cię ciężarem? Jak dyskutujesz z ludźmi, którzy postrzegają twoje życiowe dzieło jako nic więcej niż zakończoną transakcję? Tymon już wracał na kanapę, zachowując się, jakby rozmowa była zakończona. Joanna płukała kubek z kawą w zlewie, jej ruchy były swobodne i niefrasobliwe, jakby przed chwilą nie roztrzaskała serca swojej matki na 1 000 000 kawałków. Damy ci trochę czasu, żebyś to wszystko ogarnęła, powiedziała, nie patrząc na mnie. Ale mamo, naprawdę potrzebujemy, żebyś szybko zaczęła robić plany. Stałam w mojej własnej kuchni, w domu, o który tak ciężko walczyłam, czując się bardziej samotna niż kiedykolwiek w życiu. Papiery kredytowe w mojej ręce nagle wydały się bezwartościowe, jak certyfikaty nagrody, której nigdy nie będę mogła odebrać. Ale kiedy tam stałam, obok bólu zaczęło rosnąć coś innego, coś zimnego i wyrachowanego, czego nigdy wcześniej nie czułam. Bo było coś, czego Joanna i Tymon nie wiedzieli, coś, czego nigdy im nie powiedziałam, coś, co miało wszystko zmienić. Spędziłam całą tę noc, siedząc w mojej sypialni, wpatrując się w stare albumy ze zdjęciami i zastanawiając się, gdzie popełniłam błąd. Zdjęcia opowiadały historię, której ledwo już rozpoznawałam. Była tam mała Joanna w moich ramionach w szpitalu, tylko ja i ona, bo jej ojciec zginął w wypadku samochodowym 3 miesiące przed jej narodzinami. Była 5-letnia Joanna w pierwszym dniu szkoły, trzymająca mnie za rękę i uśmiechająca się tym bezzębnym uśmiechem. Była nastoletnia Joanna na ukończeniu szkoły średniej, przytulająca mnie mocno i szepcząca: dziękuję za wszystko, mamo. Kiedy ta wdzięczna mała dziewczynka zamieniła się w zimną kobietę, która nazwała mnie ciężarem? Pamiętałam te wczesne lata tak wyraźnie. Praca w restauracji w ciągu dnia, kiedy Joanna była w szkole, a potem sprzątanie biur w nocy, po tym jak poszła spać. Moja siostra, Maria, opiekowała się nią za mnie, a ja wracałam do domu wyczerpana, czasem zasypiając w ubraniu roboczym. Ale było warto, bo Joanna nigdy niczego nie brakowało. Miała
markowe tenisówki, które nosiły inne dzieci. Mogła jeździć na szkolne wycieczki. Miała przyjęcia urodzinowe z tortem i dekoracjami. Przewróciłam stronę i znalazłam zdjęcie Joasi w wieku 16 lat, stojącą obok używanego samochodu Honda Civic, którą kupiłam jej na urodziny. Pracowałam na podwójnych zmianach przez 3 miesiące, żeby uzbierać na ten samochód, żyjąc na kanapkach z masłem orzechowym i zupkach chińskich, żeby móc sobie pozwolić na wpłatę. Płakała wtedy ze szczęścia, mówiąc mi, że jestem najlepszą mamą na świecie. Najlepszą mamą na świecie. Teraz byłam ciężarem. Joanna poznała Tymona na studiach. Byłam tak dumna, kiedy dostała list akceptacyjny na Uniwersytet Stanowy, choć czesne oznaczało, że musiałam podjąć drugą pracę w domu opieki. Pracowałam rano, sprzątając biurowce od 5 do 9 rano. Potem pędziłam do domu, żeby się umyć i przebrać, zanim zaczynałam zmianę w dworku zachodzącego słońca od 10 do 18. W weekendy brałam dodatkowe zmiany, gdzie tylko mogłam je znaleźć. Zawsze byłam zmęczona, zawsze obolała, zawsze martwiłam się o pieniądze. Ale Joanna zdobywała wykształcenie, a to było dla mnie najważniejsze. Miała mieć możliwości, których ja nigdy nie miałam. Kiedy po raz pierwszy przyprowadziła Tymona do domu na 3. roku studiów, bardzo się starałam go polubić. Studiował zarządzanie biznesem, co brzmiało imponująco, choć nigdy nie wydawało się, żeby dużo studiował, kiedy był w naszym domu. Głównie grał w gry wideo i narzekał na swoich profesorów. Ale Joanna była szczęśliwa, a to mi wystarczyło. Mamo, Tymon jest naprawdę mądry, mówiła mi. Ma tyle pomysłów na rozpoczęcie biznesu. Będzie naprawdę sukcesem. Chciałam jej wierzyć. Chciałam wierzyć, że moja córka znalazła kogoś, kto się nią zaopiekuje tak, jak ja próbowałam to robić. Kogoś, kto ją doceni i ciężko będzie pracował na ich wspólną przyszłość. Pobrali się zaraz po ukończeniu studiów na małej ceremonii w naszym ogrodzie. Chciałam dać Joasi prawdziwy ślub, taki, o jakim marzyła, gdy była mała, ale pieniądze były napięte. Dom potrzebował nowego dachu, a ja już miałam trudności z nadążaniem za spłatami kredytu. To jest idealne, mamo, powiedziała Joanna, poprawiając swoją prostą białą sukienkę, którą kupiłyśmy na wyprzedaży w domu towarowym. Nie potrzebuję niczego wymyślnego, chcę tylko poślubić Tymona. Więc wydałam tyle, ile mogłam na dekoracje i jedzenie i mieliśmy uroczą, małą ceremonię pod starym dębem w ogrodzie. Rodzice Tymona przyszli, choć spędzili większość przyjęcia rozmawiając o tym, jak mały jest nasz dom i jak wszystko wyglądało staroświecko. Po ślubie miało sens, żeby się do mnie wprowadzili. Oboje szukali pracy, a ja miałam miejsce. Tylko dopóki nie staniemy na nogi, obiecała Joanna, będzie fajnie jak impreza z nocowaniem. To było 5 lat temu. Na początku Tymon próbował znaleźć pracę. Chodził na rozmowy kwalifikacyjne, rozmawiał o możliwościach, robił plany, ale zawsze coś szło nie tak. Praca nie była tym, co obiecali, albo szef był nierozsądny, albo dojazd był zbyt długi. W międzyczasie Joanna znalazła pracę na pół etatu w lokalnym butiku, ale ledwo pokrywało to jej opłaty za samochód i wydatki osobiste. Więc ja nadal pracowałam na 2 etatach, wspierając teraz 3 dorosłych zamiast tylko siebie. Rachunki za spożywcze podwoiły się, rachunki za media wzrosły i nagle zaczęłam zalegać ze spłatami kredytu hipotecznego. Nie martw się, mamo, mówiła Joanna, kiedy tylko wyglądałam na zestresowaną pieniędzmi. Kiedy Tymon znajdzie odpowiednią okazję, pomożemy we wszystkim. Nie będziesz musiała tak ciężko pracować. Ale odpowiednia okazja nigdy nie nadeszła. Poszukiwania pracy Tymona stały się bardziej sporadyczne, jego rozmowy kwalifikacyjne rzadsze. Zaczął spędzać większość dni na kanapie, grając w gry na telefonie lub oglądając telewizję. Kiedy delikatnie zasugerowałam, że może powinien rozważyć podjęcie jakiejkolwiek pracy, szukając jednocześnie swojej idealnej kariery, stał się defensywny. Nie będę marnować mojego wykształcenia na przewracanie hamburgerów, Lucio, mówił. Mam dyplom z biznesu, muszę znaleźć coś godnego moich kwalifikacji. W międzyczasie ja pracowałam 60 godzin tygodniowo, żeby utrzymać nas na powierzchni. Moje plecy bolały ciągle od sprzątania podłóg i podnoszenia pacjentów w domu opieki. Moje ręce były popękane i surowe od przemysłowych środków czyszczących. Nie kupiłam sobie nowych ubrań od 2 lat, a większość dni jadłam resztki z stołówki w domu opieki, bo były darmowe. Ale mówiłam sobie, że to tymczasowe. Byli młodzi, rozwiązują swoje sprawy, tak postępuje rodzina.
3 lata temu, kiedy zalegałam z płatnościami kredytu hipotecznego o 2 miesiące, musiałam dokonać wyboru. Mogłam poprosić Joannę i Tymona, aby poważnie zaczęli wnosić wkład w wydatki domowe, albo mogłam znaleźć sposób, aby sama zarobić więcej pieniędzy. Wybrałam drugą opcję, bo nie chciałam ich obciążać. Joanna wydawała się szczęśliwa pracując w butiku, choć tylko na pół etatu, a Tymon zawsze był zestresowany swoimi poszukiwaniami pracą. Ostatnią rzeczą, której potrzebowali, była presja finansowa ode mnie. Więc zaczęłam pracować na 3. etacie w weekendy, sprzątając prywatne domy dla bogatych rodzin w lepszej części miasta. Sobotnie i niedzielne poranki jechałam przez miasto, żeby sprzątać domy, które były większe niż wszystko, o czym mogłam kiedykolwiek marzyć, szorując toalety i myjąc podłogi dla ludzi, którzy prawdopodobnie wydawali więcej na lunch niż ja zarabiałam w ciągu dnia. Była to wyczerpująca, upokarzająca praca, ale płaciła na tyle dobrze, żeby nadrobić zaległości w kredycie hipotecznym. Każdy ból w moim ciele, każda chwila głębokiego zmęczenia przypominałam sobie, że to dla rodziny, dla naszego domu, dla naszej przyszłości. Joanna i Tymon nie zadawały wielu pytań o moje dodatkowe dochody. Kiedy kupowałam artykuły spożywcze lub płaciłam rachunki, wydawało się, pieniądze po prostu się pojawiały. Nigdy nie oferowali pomocy, nigdy nie sugerowali, że mogliby wnieść większy wkład. W rzeczywistości z czasem wydawali się oczekiwać w coraz więcej. Mamo, kabel jest za wolny do gier Tymona, mówiła Joanna. Czy możemy go ulepszyć do pakietu premium? Łucjo, ciśnienie wody w naszej łazience jest okropne. Naprawdę musimy wyremontować naszą łazienkę, nasz dom. Jakoś przez lata wszystko stało się nasze, choć ja byłam jedyną, która za to wszystko płaciła. Ale najgorsze nie były pieniądze ani wyczerpanie. Najgorsze było obserwowanie, jak zmienia się moja córka. Słodka, wdzięczna dziewczynka, która kiedyś mocno mnie przytulała i mówiła, że mnie kocha, stopniowo stała się kimś, kogo ledwo rozpoznawałam. Zaczęła rozmawiać ze mną w ten sam sposób co Tymon, z tym samym swobodnym brakiem szacunku, tym samym założeniem, że istniałam, aby im służyć. W zeszłym roku, kiedy zasugerowałam, że może nadszedł czas, aby znaleźli własne miejsce, Joanna spojrzała na mnie, jakbym zasugerowała coś okrutnego i nierozsądnego. Mamo, nie stać nas teraz na własne miejsce. Tymon wciąż buduje swoją karierę, a moja praca nie płaci wystarczająco. Poza tym byłabyś tu samotna sama. Samotna, jakby ich obecność była czymkolwiek innym niż samotnością przez te ostatnie lata, czując się jak obca we własnym domu. Ale nie naciskałam, bo w głębi duszy bałam się być sama. Bałam się, że jeśli odejdą, naprawdę nie będę miała nic i nikogo. Przynajmniej w ten sposób miałam iluzję rodziny, nawet jeśli ta rodzina postrzegała mnie jako nic więcej niż źródło darmowego mieszkania i przygotowywania posiłków. Teraz, siedząc tu w ciemności z tymi albumami ze zdjęciami na kolanach, w końcu zrozumiałam prawdę. Nie budowałam rodziny ani przyszłości. Umożliwiałam 2 osobom, które postrzegały mnie jako nic więcej niż wygodny zasób. A w momencie, gdy ten zasób zakończył swoje podstawowe zadanie, byli gotowi mnie wyrzucić. Ale popełnili jeden kluczowy błąd. We wszystkich swoich planach i intrygach, we wszystkich swoich założeniach o tym, do czego mieli prawo, zapomnieli zadać jedno bardzo ważne pytanie. I jutro miałam im przypomnieć, co dokładnie przeoczyli. Następnego ranka obudziłam się z dziwnym poczuciem jasności. Po tym jak zasnęłam, płacząc, spodziewałam się, że poczuję się gorzej, bardziej złamana. Zamiast tego czułam się dziwnie oderwana, jakbym obserwowała swoje życie z zewnątrz. Parzyłam kawę w ciszy, podczas gdy Joanna i Tymon spali prawie do południa, jak każdego dnia. Kiedy w końcu wyszli ze swojej sypialni, siedziałam przy kuchennym stole z laptopem, płacąc rachunki online. Normalne życie toczyło się dalej, jakby mój świat nie został rozbity poprzedniego dnia. Dzień dobry, mamo, powiedziała Joanna, choć była już po 11:30. Poszła prosto do ekspresu do kawy, nie patrząc na mnie. Tymon zwalił się na kanapę i włączył telewizor. Hej, Łucjo, skończyły się te dobre płatki, te z migdałami. Możesz dziś jakieś kupić? Bezczelność tego uderzyła mnie jak policzek. Mniej niż 24 godziny po tym, jak powiedzieli mi, żebym poszła mieszkać na wysypisku, on prosił mnie o kupienie mu drogich płatków. Powoli zamknęłam laptopa i spojrzałam na oboje. Właściwie muszę was o coś zapytać, powiedziałam.
Kiedy dokładnie zamierzaliście mi powiedzieć o swoich planach dotyczących domu? Joanna i Tymon wymienili spojrzenia. Było to szybkie, ale je zauważyłam. Takie spojrzenie, które przechodzi między ludźmi, którzy rozmawiali o tobie za twoimi plecami. Co masz na myśli? Zapytała Joanna, siadając na krześle naprzeciwko mnie z kawą. Mam na myśli konkretne plany, które najwyraźniej robiliście, bo wczorajszy dzień wydawał się bardzo wyreżyserowany, jakbyście myśleli o tym od dawna. Tymon ściszył telewizor i przesunął się na kanapie, żeby na nas spojrzeć. Słuchaj, Łucjo, nie próbowaliśmy cię zaskoczyć ani nic. Po prostu rozmawialiśmy o przyszłości. To wszystko. O tym, co ma sens dla każdego. Co ma sens dla każdego? Powtórzyłam. A co dokładnie miałoby sens dla mnie w waszej opinii? Powiedzieliśmy ci wczoraj, powiedziała Joanna. Jej głos przybrał ten cierpliwy ton, którego używała, gdy myślała, że jestem trudna. Ladne osiedle dla emerytów albo małe mieszkanie. Gdzieś, gdzie mogłabyś zaprzyjaźnić się z ludźmi w twoim wieku, może zająć się jakimś hobby. A skąd niby miałam wziąć pieniądze na tę nową sytuację życiową? Bo właśnie spędziłam ostatnie 7 lat, wydając każdą zarobioną złotówkę na spłacenie tego domu. Kolejne spojrzenie przeszło między nimi. Dłuższe tym razem, bardziej oczywiste. Cóż, powiedział Tymon powoli, myśleliśmy, że mogłabyś wykorzystać swoją część ze sprzedaży domu. Moją część? Tak, to znaczy, oczywiście, daliśmy ci trochę pieniędzy, kiedy sprzedamy to miejsce. To tylko sprawiedliwe. Poczułam, jak coś zimnego i ostrego osiada mi w żołądku. Planujecie sprzedać dom? Nie natychmiast, powiedziała Joanna szybko, ale w końcu tak, mamo. Ten dom jest za duży tylko dla nas dwojga, a podatki od nieruchomości tylko wzrosną. Ma sens finansowy, żeby go sprzedać i kupić coś bardziej zarządzalnego. Bardziej zarządzalnego dla kogo? Dla nas, powiedział Tymon, jakby to było oczywiste. Myślimy o jednej z tych nowych inwestycji po zachodniej stronie. 3 sypialnie, nowoczesna kuchnia, lepsza dzielnica. Wpatrywałam się w moją córkę, próbując znaleźć jakiś ślad dziecka, które wychowałam. Joasiu, kochanie, czy rozumiesz, co mówisz? Chcesz, żebym się wyprowadziła, żebyście mogli sprzedać mój dom i wykorzystać pieniądze na kupienie innego domu dla siebie. Nie o to chodzi, mamo. Więc o co? Joanna westchnęła i potarła skronie. Słuchaj, starzejesz się. Ten dom to duża odpowiedzialność. Utrzymanie, prace w ogrodzie, to wszystko. Czy nie byłoby łatwiej, gdybyś nie musiała się o to martwić? Opiekowałam się tym domem przez 23 lata, Joasiu. Myślę, że sobie poradzę. Ale nie powinnaś musieć, wtrącił Tymon. Wykonałaś swoją część. Zasłużyłaś na prawo do relaksu, do tego, żeby ktoś inny zajął się dorosłymi sprawami. Dorosłymi sprawami. Jakbym nie zajmowała się dorosłymi sprawami, zanim on się urodził. A wy dwoje zajęlibyście się tym, sprzedając mój dom i zatrzymując pieniądze. Dalibyśmy ci sprawiedliwą część, powiedziała Joanna defensywnie. Wystarczająco na wpłatę na ładne małe mieszkanie czy coś. Sprawiedliwą część z mojego własnego domu. Mamo, dramatyzujesz, jesteśmy rodziną, wspieramy się nawzajem. Znowu to słowo, rodzina. Wydawało się, że dla nich oznaczało coś zupełnie innego niż dla mnie. Wstałam i podeszłam do kuchennego okna, patrząc na podwórko, gdzie Joanna bawiła się jako dziecko. Huśtawka nadal tam była, teraz zardzewiała, ale wciąż stała. Sama zainspirowałam tę huśtawkę, gdy miała 6 lat, śledząc poradniki na YouTube, bo nie stać mnie było na zatrudnienie kogoś. Mogę was o coś szczerze zapytać, powiedziałam, nie odwracając się. Kiedy na mnie patrzycie, co widzicie? Co masz na myśli? Zapytała Joanna. Mam na myśli, kiedy myślicie o mnie, o tym, kim jestem, co przychodzi wam na myśl. Nastąpiła długa przerwa, zbyt długa. Widzimy, powiedział w końcu Tymon, kogoś, kto bardzo ciężko pracował, kogoś, kto zasługuje teraz na odpoczynek. I kolejna przerwa. I kogoś, kto nas kocha, dodała Joanna, choć jej głos był niepewny. Odwróciłam się do nich. Czy widzicie kogoś, kto ma własne opinie? Kogoś, kto może mieć własne plany i marzenia? Kogoś, kto decyduje o swoim własnym życiu? Oczywiście, powiedziała Joanna, ale nie spojrzała mi w oczy. Bo tak się nie czuję. Czuję, że widzicie kogoś, którego jedynym celem jest zapewnienie wam bytu, a gdy ten cel zostanie osiągnięty, staje się jednorazowy.
To nieprawda, zaprotestowała Joanna, ale w jej głosie brakowało przekonania. Czyż nie? Wczoraj powiedzieliście mi, że jesteście ciężarem, że powinnyś iść mieszkać na wysypisku. Dziś planujecie sprzedać mój dom i wykorzystać moje pieniądze na kupienie sobie lepszego domu. Jak to nie jest traktowanie mnie, jakby byłam jednorazowa? Tymon zaczął się denerwować. Próbujemy ci pomóc, Lucio. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, które działa dla każdego. Nie, próbujecie znaleźć rozwiązanie, które działa dla was. Jest różnica. Wróciłam do stołu i usiadłam, czując się starsza niż moje 64 lata. Pozwólcie, że zadam wam kolejne pytanie. We wszystkich tych rozmowach, które prowadziliście o naszej przyszłości, czy którego z was kiedykolwiek zrozważyło, że ja mogę chcieć zostać we własnym domu? Ale mamo, powiedziała Joanna, nie możesz wiecznie opiekować się tym miejscem. Co się stanie, gdy będziesz naprawdę stara? Co się stanie, jeśli zachorujesz? Stanie się to samo, co stałoby się każdemu innemu w tej sytuacji. Albo sobie poradzę, albo poproszę o pomoc, ale nie zrezygnuję z całego swojego życia z wyprzedzeniem, bo ktoś inny uważa, że jestem za stara, żeby sobie z tym poradzić. Nie mówimy, że jesteś za stara, powiedział Tymon. Mówimy, że jesteś za stara, żeby być odpowiedzialna za to wszystko. Pozwól nam zająć się sprawami domu, a ty możesz po prostu odpocząć i cieszyć się emeryturą, wyprowadzając się, żebyście mogli sprzedać dom, który spłacałam przez 7 lat, pozwalając nam zająć się ciężarem finansowym, żebyś już się nie martwiła. Prawie się zaśmiałam z ironii. Tymonie, nie masz pracy od 8 miesięcy. Joanna pracuje na pół etatu w sklepie odzieżowym. Jaki ciężar finansowy planujecie dokładnie udźwignąć? Jego twarz poczerwieniała. Znajdę pracę. Mam kilka obiecujących ścieżki. Te same obiecujące ścieżki, które masz od 2 lat. To nie fair, Lucio. Rynek pracy jest trudny. Rynek pracy jest trudny od 5 lat, według ciebie. W pewnym momencie, czy nie myślisz, że problem może nie leżeć w rynku? Joanna uderzyła kubkiem z kawą o stół. Dlaczego jesteś taka złośliwa? Próbujemy prowadzić rozsądną rozmowę o przyszłości każdego z nas, a ty nas po prostu atakujesz. Nie atakuję was. Zwracam uwagę, że wasz plan zakłada, że ja zrezygnuję z mojego domu i mojego bezpieczeństwa finansowego, żebyście wy dwoje mogli mieć lepsze życie. I jakoś mam być wdzięczna za tę hojną ofertę. Nigdy nie powiedzieliśmy, że masz być wdzięczna. Joanna powiedziała, właśnie wczoraj powiedziałeś, że powinnam być wdzięczna, że w ogóle tu jestem. Tymon wstał gwałtownie. Wiesz co, Lucio? Masz rację. Może powinniśmy byli być bardziej bezpośredni od początku. Może powinniśmy byli po prostu powiedzieć ci prosto w oczy, że nadszedł czas, abyś poszła dalej. Poszła dalej dokąd? To już ty musisz wymyślić. Jesteś dorosłą kobietą. Możesz sama załatwić swoje sprawy. I oto, maska w końcu spadła całkowicie. Joanna wyglądała na skrępowaną bezceremonialnością Tymona, ale nie zaprzeczyła mu. Po prostu siedziała, wpatrując się w swój kubek z kawą, pozwalając mężowi mówić jej matce, żeby sama rozwiązała problem swojej bezdomności. Rozumiem, powiedziałam cicho, więc ten termin, o którym wspomnieliście wczoraj, o daniu mi czasu na załatwienie spraw, to nie była tak naprawdę sugestia, to był termin ostateczny. Nie wyrzucamy cię jutro, powiedziała Joanna słabo. Po prostu potrzebujemy, żebyś zaczęła robić plany. Plany, które zakładają, że ja odejdę, żebyście wy mogli przejąć dom, za który zapłaciłam. Plany, które zakładają, że wszyscy idą naprzód ze swoim życiem, powiedział Tymon. Nie możesz wiecznie żyć przeszłością, Lucio. Rzeczy się zmieniają, ludzie dorastają. Czas zaakceptować rzeczywistość. Powoli skinęłam głową, czując, jak coś we mnie krystalizuje. Mieli rację co do jednego. Zdecydowanie nadszedł czas, aby zaakceptować rzeczywistość. Rzeczywistość, że moja własna córka i jej mąż planowali wyrzucić mnie z mojego własnego domu. Rzeczywistość, że postrzegali mnie jako nic więcej niż przeszkodę dla ich wygody. Rzeczywistość, że nigdy, ani razu nie zastanawiali się, czego ja mogę chcieć lub potrzebować. Ale była inna rzeczywistość, której nie wzięli pod uwagę, taka, która miała wszystko zmienić.
Kłótnia trwała jeszcze godzinę, krążąc w kółko, a Joanna i Tymon byli coraz bardziej sfrustrowani, że po prostu nie akceptuje ich hojnej oferty wywrócenia całego mojego życia dla ich wygody. W końcu Tymon rozłożył ręce z irytacją. Dobrze, Łucjo, chcesz być uparta w tej sprawie? Pozwól, że ci to wyjaśnię. Ten dom będzie nasz, czy ci się to podoba, czy nie. Joanna jest twoją córką, twoją jedyną dziedziczką. Kiedy umrzesz, wszystko i tak stanie się jej. My tylko próbujemy ułatwić to przejście dla wszystkich zaangażowanych. Bezduszne okrucieństwo tych słów uderzyło mnie jak lodowata woda. Kiedy umrzesz, jakby moja śmierć była tylko kolejnym problemem logistycznym, który musieli zaplanować. Czy na to czekacie? Zapytałam cicho. Na moją śmierć? Nie bądź śmieszna, warknęła Joanna, ale nie spojrzała na mnie. Jestem po prostu realistą. Tymon kontynuował, najwyraźniej nieświadomy, jak okropnie brzmiał. Masz 64 lata, Łucjo. Masz co, może 20 dobrych lat życia? I to, jeśli będziesz zdrowa. Czy nie byłoby lepiej dla Joasi, gdyby oddziedziczyła to miejsce, kiedy jest wystarczająco młoda, żeby się nim cieszyć? Poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie moje serce, które zostało już wczoraj roztrzaskane. Coś innego. Ostatnia resztka nadziei, że ci ludzie mogą naprawdę dbać o mnie jako o istotę ludzką, a nie tylko o źródło darmowego mieszkania i ewentualnego spadku. Ale kiedy tam siedziałam, patrząc na ich wyczekujące twarze, czekające aż ulegną ich żądaniom, zdałam sobie sprawę z czegoś ważnego. Robili wiele założeń na temat tego, co stanie się z tym domem, na temat tego, co Joanna oddziedziczy, na temat tego, co ja mogę, a czego nie mogę zrobić. I każde z tych założeń było błędne. Powoli wstałam, wygładzając moją koszulę i podeszłam do szuflady w kuchni, gdzie trzymałam ważne dokumenty. Joanna i Tymon patrzyli na mnie ze zdziwieniem, gdy wyciągnęłam żółtą teczkę i położyłam ją na stole. Muszę wam coś powiedzieć, powiedziałam. Mój głos był spokojniejszy niż od dni. Coś, co prawdopodobnie powinnam była wspomnieć wcześniej. Co takiego? Zapytała Joanna, podejrzliwie patrząc na teczkę. Otworzyłam teczkę i wyciągnęłam stos oficjalnie wyglądających dokumentów. Akty własności, dokumenty podatkowe, wyciągi bankowe. Rozłożyłam je na stole, jakbym rozdawała karty. Dom jest na moje nazwisko, powiedziałam po prostu. Tymon zaśmiał się. Tuż tak, wiemy o tym, ale kiedy cię już nie będzie... Nie, przerwałam, patrząc mu prosto w oczy. Nie rozumiecie, dom jest na moje nazwisko, tylko na moje nazwisko. Nigdy nie został przepisany na Joannę, nigdy nie został wpisany na nasze wspólne nazwiska. Każdy pojedynczy dokument, każdy kawałek papieru, każdy oficjalny zapis pokazuje Łucę Kowalską jako jedynego właściciela tej posiadłości. Śmiech zamarł na ustach Tymona. Joanna pochyliła się, wpatrując się w papiery. Ale mamo, powiedziała powoli, myślałam, to znaczy zakładałam, zawsze mówiłaś, że to jest dom rodzinny. To jest dom rodzinny, mojej rodziny, rodziny, którą stworzyłam, wspierałam i dla której się poświęciłam. Ale prawnie, finansowo, oficjalnie ten dom należy do mnie i tylko do mnie. Widziałam, jak w ich głowach kręcą się koła. Powolne uświadomienie sobie, że cały ich plan był zbudowany na fundamencie, który nie istniał. Ale jestem twoją córką, powiedziała Joanna, jej głos lekko się podniósł. Jestem twoim jedynym dzieckiem. Kiedy umrzesz, dziedziczę wszystko automatycznie. Właściwie nie. Tak nie działa dziedziczenie bez testamentu, który wyraźnie wymienia cię jako mojego beneficjenta. Państwo decyduje, co stanie się z moim majątkiem, a nawet z testamentem mogę wybrać, komu chcę zostawić moją posiadłość lub której organizacji. Kolor spływał z ich twarzy. Nie zrobiłabyś tego, powiedział Tymon, ale w jego głosie brakowało jego zwykłej pewności. Czego bym nie zrobiła? Nie zostawiłabyś tego domu komuś innemu albo na cele charytatywne czy coś. Nie zrobiłabyś tego swojej własnej córce. Spojrzałam na Joannę, tę kobietę, która nazwała mnie ciężarem, która zgodziła się, że powinnam iść mieszkać na wysypisku, która spędziła ranek planując, jak sprzedać mój dom i wykorzystać moje pieniądze na poprawę ich sytuacji życiowej. Nie wiem, powiedziałam zamyślona. Wczoraj powiedziałabym, że masz rację. Wczoraj powiedziałabym, że oczywiście zostawię wszystko mojej córce, bo tak robią matki. Ale wczoraj moja córka powiedziała mi, że jestem ciężarem i zgodziła się z mężem, że powinnam iść mieszkać na wysypisku.
Mamo, nie mieliśmy tego na myśli. Joanna zaczęła, ale podniosłam rękę. Mieliście to na myśli dokładnie tak. A wiesz co jeszcze? Dziś rano siedzieliście tu, planując moją eksmisję z mojego własnego domu, żebyście mogli go sprzedać i kupić sobie lepszy dom. Więc szczerze, Joasiu, nie jestem już pewna, czego bym nie zrobiła. Cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Praktycznie słyszałam, jak ich myśli pędzą, przeliczając, próbując wymyślić, jak naprawić to ogromne błędne obliczenie. Mano, powiedziała Joanna ostrożnie, po prostu próbowaliśmy zaplanować przyszłość, nie chcieliśmy cię zranić. Nie, po prostu próbowaliście się mnie pozbyć, żebyście mogli zabrać mój dom, jest różnica. Tymon odchrząknął. Słuchaj, Łucjo, może źle do tego podeszliśmy. Może powinniśmy byli cię bardziej włączyć w proces planowania. Włączyć mnie w planowanie mojego własnego wysiedlenia z mojego własnego domu? Jakie to hojne! Nie o to mi chodziło. O co ci chodziło, Tymonie? Zmagał się ze słowami, wyraźnie próbując znaleźć sposób na wycofanie się bez całkowitego porzucenia swojej pozycji. Chodziło mi o to, że powinniśmy byli zapytać, czego chcesz, zamiast po prostu zakładać. Dobrze, pytam teraz, czego chcę? Co? Powiedziałeś, że powinniście był zapytać, czego chcę, więc pytaj. Tymon spojrzał na Joannę bezradnie. To wyraźnie nie szło zgodnie z żadnym przygotowanym przez nich scenariuszem. Czego chcesz, mamo? Zapytała Joanna cicho. Chcę mieszkać we własnym domu, który spłacałam przez 7 lat, chcę być traktowana z szacunkiem przez ludzi, których wspierałam i dla których się poświęciłam. Chcę podejmować własne decyzje dotyczące mojego własnego życia. I chcę przestać być traktowana jak ciężar przez moją własną rodzinę. Możemy to zrobić, powiedziała Joanna szybko. Możemy traktować cię z większym szacunkiem. Czy możecie? Bo wczoraj nazwaliście mnie ciężarem i kazaliście mi iść mieszkać na wysypisku. Dziś rano planowaliście sprzedać mój dom, a godzinę temu twój mąż mówił o tym, jak łatwiej byłoby, gdybym po prostu już umarła. To dość dramatyczna zmiana postawy, którą obiecujecie. Ludzie mówią rzeczy, których nie mają na myśli, gdy są zestresowani, powiedział Tymon słabo. A czy planujecie być mniej zestresowani w przyszłości? Bo wydaje się, że wasz poziom stresu jest bezpośrednio związany z tym, ile mnie kosztuje i ile zajmuje miejsca. A ponieważ nie staję się młodsza ani mniejsza, nie jestem pewna, jak ta sytuacja się poprawi. Nie mieli na to odpowiedzi, bo jej nie było. Ich stres nie dotyczył tymczasowych okoliczności ani złej komunikacji. Ich stres dotyczył mojego istnienia w ich przestrzeni, moich niewygodnych potrzeb i uczuć, mojej upartej odmowy cichego zniknięcia. Zebrałam papiery i włożyłam je z powrotem do teczki. Oto co się stanie, powiedziałam. Mój głos był spokojny i wyraźny. To jest mój dom, zapłaciłam za niego i jestem jego właścicielką i zostaję w nim. Jeśli nie podoba wam się to rozwiązanie, możecie znaleźć sobie inne miejsce do życia. Nie możesz nas wyrzucić, zaprotestował Tymon. Mieszkamy, mamy prawa. Jakie dokładnie prawa? Nie ma was na umowie najmu, bo nie ma umowy najmu. Nie ma was na akcie własności, bo nigdy nie płaciliście za kredyt hipoteczny. Nie płacicie nawet czynszu ani mediów. Jesteście gośćmi w moim domu, a gości można poprosić o opuszczenie. Rzeczywistość ich sytuacji w końcu do nich docierała. Przez 5 lat mieszkali w moim domu, jedli moje jedzenie, używali moich mediów i nie wnosili praktycznie niczego, zakładając, że w końcu i tak wszystko będzie ich. Zbudowali całą swoją przyszłość na fundamencie poczucia uprawnienia i założeń, a teraz ten fundament kruszył się pod ich stopami. To szaleństwo, powiedział Tymon, wstając gwałtownie. Nie możesz po prostu zmieniać zasad w środku gry. Nie zmieniam zasad, wyjaśniam, jakie zasady zawsze były, po prostu nigdy nie zadaliście sobie trudu, żeby zapytać. Joanna jest twoją córką, powiedział zdesperowany. Nie możesz traktować własnej córki jak obcej. Nie traktuję jej jak obcej, traktuję ją jak dorosłą osobę, która musi wziąć odpowiedzialność za swoje własne życie, zamiast oczekiwać, że matka będzie ją wiecznie utrzymywać.
Spojrzałam na Joannę, która siedziała tam ze łzami w oczach, w końcu rozumiejąc, że jej siatka bezpieczeństwa nigdy nie była tak bezpieczna, jak sądziła. Pytanie brzmi, powiedziałam delikatnie, co teraz chcecie zrobić? Bo mimo wszystko, mimo bólu, gniewu i całkowitego złamania zaufania, wciąż byłam moją córką i wciąż byłam gotowa dać jej szansę na inny wybór. Ale tym razem to będzie jej wybór, nie mój. Łzy w oczach Joanny nie poruszyły mnie tak, jak kiedyś. Widziałam ją płaczącą wcześniej, kiedy czegoś chciała, kiedy próbowała uniknąć konsekwencji, kiedy potrzebowała, żebym coś naprawiła, co zepsuła. Ale te łzy wydawały się inne. Po raz pierwszy od lat poczułam, że może naprawdę widzi mnie jako prawdziwą osobę, a nie tylko jako mamę, wieczną rozwiązującą problemy. Nie rozumiem, jak tu dotarliśmy, powiedziała cicho, ocierając oczy wierzchem dłoni. Kiedy wszystko stało się takie skomplikowane? Stało się skomplikowane, kiedy przestałaś widzieć mnie jako swoją matkę, a zaczęłaś widzieć mnie jako swój system wsparcia finansowego, powiedziałam. Stało się skomplikowane, kiedy wyszłaś za mąż za kogoś, kto nigdy mnie nie szanował i pozwoliłaś, aby ten brak szacunku stał się normą w naszym domu. Tymon chodził teraz w kółko, jego twarz była czerwona z frustracji. To szaleństwo, Łucjo, mówisz o wyrzuceniu własnej rodziny na ulicę z powodu urażonych uczuć. Mówię o ustalaniu granic, które powinny były zostać ustalone lata temu. I nie jesteście na ulicy, Tymonie. Jesteście dwoma zdrowymi dorosłymi z wykształceniem wyższym. Możecie znaleźć pracę. Możecie znaleźć własne miejsce do życia. Tak robią dorośli. Pracy nie jest tak łatwo znaleźć, zaprotestował. Jest, jeśli naprawdę szukasz. Jest, jeśli jesteś gotowy podjąć coś, co może nie być twoją wymarzoną pracą, podczas gdy dążysz do czegoś lepszego. Jest, jeśli rozumiesz, że duma nie płaci rachunków. Odwróciłam się do Joanny, która wciąż siedziała przy stole, wyglądając na zagubioną. Kochanie, musisz naprawdę pomyśleć o tym, czego chcesz. Nie o tym, czego chce Tymon, nie o tym, na co twoim zdaniem zasługujesz, ale o tym, jak naprawdę chcesz, żeby wyglądało twoje życie. Chcę, żeby wszystko wróciło do tego, co było, powiedziała cichym głosem. Kiedy? Kiedy byłaś dzieckiem i ja zajmowałam się wszystkim? Czy kiedy byłaś nastolatką, a twoim największym zmartwieniem było, jaką sukienkę założyć na studniówkę? Bo te dni minęły, Joasiu. Masz 28 lat. Nie możesz wiecznie żyć jak nastolatka. Nie o to mi chodziło. Więc o co ci chodziło? Długo milczała, wpatrując się w swoje dłonie. Kiedy w końcu przemówiła, jej głos był ledwie słyszalny. Chcę, żebyśmy znowu byli rodziną. Chcę czuć, że dbamy o siebie nawzajem, zamiast tylko się wykorzystywać. Szczerość tego stwierdzenia zaskoczyła mnie. Na chwilę ujrzałam przebłysk córki, którą pamiętałam. Tej, która kiedyś wszystko mi opowiadała, która prosiła o radę, która mówiła, że chce być taka jak ja, gdy dorośnie. Więc musimy zacząć od nowa, powiedziałam. Musimy nawiązać relację opartą na szacunku i wzajemnym wsparciu, a nie na zależności i poczuciu uprawnienia. Co to dokładnie oznacza? Zapytała. Oznacza to, że ty i Tymon musicie znaleźć pracę i zacząć wnosić wkład w wydatki domowe, jeśli chcecie nadal tu mieszkać. Oznacza to traktowanie mnie jako osoby, której opinie i uczucia mają znaczenie, a nie jak wynajętej pomocy. Oznacza to wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, zamiast oczekiwania, że będę was utrzymywać w nieskończoność. Tymon przestał chodzić i odwrócił się do nas. A co jeśli nie znajdziemy pracy od razu? Co jeśli to zajmie czas? Wtedy macie ten sam problem, co miliony innych ludzi i będziecie musieli znaleźć rozwiązania w ten sam sposób, co oni. Może na jakiś czas wprowadzicie się do swoich rodziców. Może znajdziecie pracę w restauracji typu fast food, szukając czegoś lepszego. Może zrobicie, co trzeba, zamiast zakładać, że ktoś inny się wami zajmie. Moi rodzice nie pozwolą nam znowu się wprowadzić, powiedział płasko. Więc może powinniście byli o tym pomyśleć, zanim zdecydowaliście się obrazić i zrazić osobę, która pozwalała wam tu mieszkać za darmo. Cisza rozciągnęła się między nami, ciężka od lat niewypowiedzianych uraz i nieuznanych prawd. Widziałam, jak Joanna zmaga się z czymś, jej twarz przechodziła przez różne emocje. Mamo, powiedziała w końcu, przepraszam, że nazwałam cię ciężarem. Przepraszam, że zgodziłam się z Tymonem, kiedy powiedziały te okropne rzeczy. Przepraszam, że brałam wszystko, co dla nas zrobiłaś, za pewnik.
Przeprosiny wydawały się szczere, ale słyszałam już od niej przeprosiny wcześniej, zazwyczaj tuż przed tym, jak o coś mnie prosiła. Doceniam to, Joasiu, ale przepraszam, nie cofa 5 lat traktowania jak służącej we własnym domu. Przepraszam, nie zwraca mi szacunku i uwagi, które powinnam była otrzymywać przez cały czas. Więc co chcesz, żebyśmy zrobili? Chcę, żebyście dokonali wyboru. Możecie zostać tutaj na warunkach, które właśnie przedstawiłam, traktując to jako tymczasowe rozwiązanie, podczas gdy wy staniecie na nogi i zaczniecie budować własne życie, albo możecie znaleźć inne miejsce do życia, gdzie możecie ustalać własne zasady i żyć jak chcecie. A jeśli zdecydujemy się zostać? Zapytał Tymon. Wtedy stosujecie się do moich zasad w moim domu, wnosicie wkład w wydatki, traktujecie mnie z szacunkiem, znajdujecie pracę w ciągu 30 dni, nawet jeśli nie jest to wasza idealna praca, i dążycie do wyprowadzki i ustanowienia własnej niezależności. 30 dni? Głos Tymona lekko się załamał. 30 dni? To więcej niż hojne dla dwojga wykształconych dorosłych, którzy mieszkali bez czynszu przez 5 lat. A jeśli zdecydujemy się odejść? Zapytała Joanna cicho. Wtedy odchodzicie. Znajdujecie sobie własne mieszkanie, własne finanse, własne życie. I może kiedyś, kiedy nauczycie się doceniać, co naprawdę oznacza rodzina, będziemy mogli odbudować naszą relację na równych warunkach. Ciężar decyzji wisiał w powietrzu między nami. Po raz pierwszy od lat byli zmuszeni zmierzyć się z rzeczywistością swojej sytuacji bez siatki bezpieczeństwa, którą brali za pewnik. Tymon pierwszy się załamał. To szantaż, Łucjo. Wykorzystujesz dom, żeby nami manipulować, żebyśmy robili to, co chcesz. Nie, Tymonie. Wykorzystuję mój dom, żeby ustalić granice, jak jestem gotowa być traktowana we własnym domu. Jest różnica. To samo. Naprawdę nie. Szantażem byłoby grożenie, że was wyrzucę, chyba że zrobicie coś nierozsądnego lub szkodliwego. Oferuję wam wybór, abyście zostali, jeśli jesteście gotowi wnosić wkład w gospodarstwo domowe i traktować mnie z podstawowym szacunkiem. To są normalne oczekiwania dla każdego układu mieszkaniowego. Ale jesteśmy rodziną, powiedziała Joanna zdesperowana. Rodzina nie powinna mieć takich warunków. Masz rację, zgodziłam się. Rodzina nie powinna potrzebować takich warunków, ponieważ rodzina powinna naturalnie traktować się nawzajem z miłością i szacunkiem. Ale od dawna nie funkcjonujemy jak rodzina, prawda? Funkcjonowaliśmy jak przypadek charytatywny i dobroczyńca. I ja skończyłam być waszą dobroczynnością. Wstałam i podeszłam znowu do okna, patrząc na podwórko, które utrzymywam już ponad 2 dekady. Trawa potrzebowała skoszenia, grządki kwiatowe potrzebowały odchwaszczenia, płot potrzebował malowania. Wszystkie te zadania wykonywałam sama, podczas gdy 2 dorosłych, sprawnych fizycznie ludzi mieszkało w moim domu i nic nie wnosiło. Daję wam 24 godziny na podjęcie decyzji, powiedziałam, nie odwracając się. Jutra, o tej porze możecie mi powiedzieć, czy zostajecie na moich warunkach, czy robicie przygotowania do wyjazdu. W czasie, żeby znaleźć miejsce do życia, zaprotestował Tymon. To wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, czy chcecie zacząć zachowywać się jak odpowiedzialni dorośli, czy nadal oczekiwać, że inni ludzie będą się wami opiekować. Jeśli zdecydujecie się odejść, będziecie mieli 30 dni na znalezienie miejsca do zamieszkania. To więcej czasu niż większość ludzi dostaje, gdy są proszeni o wyprowadzkę. Kiedy się odwróciłam, Joanna znowu płakała, ale te złe wyglądały inaczej, mniej manipulacyjnie, bardziej szczerze. Nie chcę cię stracić, mamo, powiedziała. Nie chcę, żeby nasza rodzina się rozpadła. Więc nie pozwól na to, dokonuj lepszych wyborów, traktuj ludzi lepiej, weź odpowiedzialność za swoje życie, pokaż mi, że rozumiesz, co naprawdę oznacza rodzina. A co, jeśli spróbujemy, ale nie znajdziemy pracy w 30 dni? Co, jeśli spróbujemy, ale nam się nie uda? Wtedy próbujesz dalej i pokazujesz mi, że próbujesz, a my wspólnie to rozwiążemy, jak to powinno robić rodziny. Ale kluczowe słowo to spróbować, Joasiu, naprawdę spróbować, a nie tylko udawać, oczekując, że ja cię wyciągnę z tarapat. Wzięłam moją teczkę z dokumentami i poszłam do sypialni. 24 godziny, powiedziałam przez ramię. Zastanówcie się dobrze, jak naprawdę chcecie, żeby wyglądało wasze życie. Kiedy zamknęłam za sobą drzwi sypialni, usłyszałam, jak zaczynają kłócić się ściszonymi głosami.
Dobrze, niech się kłócą. Niech zmierzą się z rzeczywistością, że ich wygodne, bezkonsekwencyjne życie się skończyło i że będą musieli podjąć trudne decyzje o tym, kim chcą być i jak chcą żyć. Po raz pierwszy od lat przyszłość wydawała się niepewna, ale czułam też, że znowu należy do mnie. Cokolwiek się wydarzy, to będzie mój wybór, a nie coś, co mi się przydarza, podczas gdy ja pasywnie to akceptuję. I to czuło się jak początek wolności. Nie spałam zbyt wiele tej nocy, nie dlatego, że martwiłam się ich decyzją, ale dlatego, że czułam się tak przebudzona, tak jasna umysłem po raz pierwszy od lat. Leżałam w łóżku, słuchając tłumionych dźwięków kłótni Joanny i Tymona w ich pokoju. Ich głosy wznosiły się i opadały przez cienkie ściany. Część mnie czuła się winna, że stworzyłam ten chaos w naszym domu, ale większa część mnie czuła ulgę, że pozory w końcu się skończyły. Następnego ranka oboje siedzieli przy kuchennym stole, gdy wyszłam po kawę. Wyglądali, jakby też niewiele spali. Oczy Joanny były opuchnięte od płaczu, a Tymon wyglądał, jakby zmagał się z czymś znacznie większym niż jego codzienna decyzja o tym, co oglądać w telewizji. Podjęliśmy decyzję, powiedziała Joanna, zanim zdążyłam nalać kawę. Usiadłam naprzeciwko nich, czekając. Chcemy zostać, kontynuowała. Chcemy spróbować, żeby to się udało. Oboje? Zapytałam, patrząc na Tymona. Skinął głową, choć nie wyglądał na szczęśliwego. Nie mamy teraz nigdzie indziej, żeby pójść i Joanna myśli, że może uda nam się wszystko naprawić. Nie chodzi o to, że nie macie gdzie indziej pójść, Tymonia. Chodzi o to, czy jesteś gotów być częścią rodziny, która funkcjonuje na zasadzie szacunku i wzajemnego wsparcia, a nie wyzysku. Rozumiem to, powiedział, choć jego ton sugerował, że rozumiał to tak samo dobrze, jak fizykę kwantową. Czy rozumiesz, bo wczoraj kazałeś mi iść mieszkać na wysypisku. Mówiłeś o czekaniu na moją śmierć, żebyś mógł odziedziczyć mój dom. Spędziłeś 5 lat, traktując mnie jak wynajętą pomoc we własnym domu. To nie jest coś, co zmienia się z dnia na dzień, tylko dlatego, że nagle stało się to dla ciebie niewygodne. Joanna sięgnęła przez stół i położyła rękę na mojej. Mamo, wiem, że mamy wiele do nadrobienia. Wiem, że samo przeproszenie nie wystarczy, ale chcę spróbować. Chcę nauczyć się być lepszą córką. Jej dotyk był ciepły i znajomy. Przypominał mi czasy, gdy była mała i chwytała moją rękę, gdy się bała lub była niepewna. Na chwilę pozwoliłam sobie mieć nadzieję, że uda nam się wrócić do czegoś prawdziwego. A ty, Tymonie, zapytałam, co dla ciebie oznacza próba naprawienia tego? Przesunął się niewygodnie na krześle. Będę szukał pracy, będę wnosił wkład w wydatki, będę starał się być bardziej szanujący. Będziesz starał się być bardziej szanujący wobec kobiety, która zapewniała ci darmowe mieszkanie, jedzenie i media przez 5 lat? Tak. Och, to dość niska poprzeczka, nie sądzisz? Chyba nie zdawałem sobie sprawy, jak to wygląda z twojej perspektywy, powiedział, choć jego ton sugerował, że nadal tak naprawdę nie rozumiał. Studiowałam ich twarze, próbując ocenić, ile w tym było prawdziwej skruchy, a ile po prostu strachu przed koniecznością radzenia sobie samemu. U Joanny myślałam, że widziałam prawdziwy żal, prawdziwe pragnienie zmiany. U Tymona widziałam głównie kogoś, kto został zapędzony z kozi róg i mówił, co myślał, że musi powiedzieć, żeby się z niego wydostać. Dobrze, powiedziałam w końcu. Oto jak to będzie działać. Macie 30 dni na znalezienie pracy. Jakiejkolwiek pracy. Nie obchodzi mnie, czy to przewracanie hamburgerów, układanie towaru na półkach, czy odbieranie telefonów. Musicie wykazać, że jesteście gotowi pracować i wnosić wkład. A co, jeśli nie znajdziemy niczego w 30 dni? Zapytała Joanna. Wtedy pokazujecie mi, że próbujecie. Przynosicie mi wypełnione wnioski, rozmowy kwalifikacyjne, na których byliście, dowody, że traktujecie to poważnie, a my ponownie to ocenimy. Oboje skinęli głowami. Po drugie, natychmiast zaczniecie wnosić wkład w wydatki domowe. Nawet jeśli to tylko zasiłek dla bezrobotnych lub dorywcze prace, będziecie wnosić coś każdego miesiąca. Nie prowadzę działalności charytatywnej.
Ile? Zapytał Tymon. Zacznijmy od 400 zł miesięcznie łącznie. To mniej niż połowa kosztów utrzymania tego gospodarstwa, więc nie udawajcie, że proszę o zbyt wiele. Twarz Tymona zbladła. 400 zł? Nie mamy tyle pieniędzy. Więc lepiej szybko jakieś znajdźcie. Po trzecie, kontynuowałam, oboje będziecie wnosić wkład w utrzymanie tego domu. Sprzątanie, pracę w ogrodzie, naprawy, cokolwiek trzeba zrobić. To przestaje być hotel, w którym ja robię wszystko, podczas gdy wy mieszkacie tu za darmo. Joanna skinęła głową z zapałem. Możemy to zrobić, mamo. Powinniśmy byli to robić przez cały czas. I w końcu, powiedziałam, patrząc prosto na Tymona, brak szacunku całkowicie się kończy. Nie masz prawa rozmawiać ze mną, jakbym była twoją służącą, twoim ciężarem czy twoim problemem do rozwiązania. Nie masz prawa podejmować decyzji o moim życiu ani mojej własności. Nie masz prawa traktować mnie, jakbym była niewidzialna we własnym domu. Rozumiem, powiedział, choć nie spojrzał mi w oczy. Mam nadzieję, że tak, bo jeśli którykolwiek z tych warunków zostanie złamany, wylatujecie. Bez drugich szans, bez ostrzeżeń, bez negocjacji. Jesteście dorośli, a dorośli żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Następne kilka tygodni było najdziwniejszymi w historii naszego domu. Joanna rzuciła się w wir poszukiwania pracy z determinacją, której nie widziałam u niej od czasów liceum. Zaktualizowała swoje CV, aplikowała na stanowiska, chodziła na rozmowy kwalifikacyjne, zaczęła też gotować obiady przez większość wieczorów i przejęła pranie bez pytania. Tymon to inna historia. Udawał, że szuka pracy, ale jego serce nie było w tym. Ciągle narzekał na dostępne prace, stawki, procesy aplikacyjne. Kiedy dostawał rozmowy kwalifikacyjne, zawsze znajdował powody, dla których stanowiska nie były odpowiednie dla kogoś z jego kwalifikacjami. Ale starał się być bardziej szanujący, przynajmniej na powierzchni. Przestał wygłaszać złośliwe uwagi na temat mojego wieku czy moich zdolności. Zaczął mówić proszę i dziękuję. Pomagał nawet w niektórych pracach w ogrodzie, choć zachowywał się, jakby robił mi ogromną przysługę. 3 tygodnie po naszym nowym układzie Joanna dostała ofertę pracy, asystentka kierownika w sklepie meblowym, przyzwoita płaca, pełny etat. Wróciła do domu wręcz podskakąc z podniesienia. Mamo, mam to, pracę w sklepie meblowym Mateusza. Chcą, żebym zaczęła w poniedziałek. Poczułam przypływ prawdziwej dumy, której nie doświadczyłam od lat. To wspaniale, kochanie, jestem z ciebie taka dumna. Płaca jest wystarczająco dobra, żebym mogła pokryć swoją część wydatków i jeszcze mi coś zostanie. Może nawet w końcu zacznę oszczędzać na własne miejsce. Własne miejsce, fakt, że myślała o czymś więcej niż tylko o przetrwaniu, faktycznie planując niezależność, wydawał się cudem. Tymon natomiast nie radził sobie dobrze z sukcesem Joanny. To nie fair, narzekał tego wieczoru. Ona od razu dostaje stanowisko kierownicze, a ja nie mogę nawet dostać odpowiedź na oferty pracy na początkowym poziomie. Może dlatego, że ona naprawdę się stara? Powiedziałam łagodnie. Ja się staram. Rynek pracy jest teraz po prostu okropny. Rynek pracy był wystarczająco dobry, żeby Joanna znalazła coś w 3 tygodnie. Miała szczęście. Ona osiągnęła wyniki. Jest różnica. Gdy Joanna osiedliła się w nowej pracy i zaczęła wnosić wkład w gospodarstwo domowe, obserwowałam, jak zmienia się z powrotem w kogoś, kogo rozpoznawałam. Wydawała się bardziej pewna siebie, bardziej celowa, zaczęła rozmawiać o swoich planach na przyszłość, o tym, że może weźmie jakieś kursy biznesowe, o tym, że w końcu będzie zarządzać własnym sklepem. Tymon natomiast stawał się coraz bardziej ponury i zgorzkniały z każdym dniem. Udało mu się znaleźć pracę na pół etatu w magazynie, ale nienawidził jej i upewniał się, że wszyscy o tym wiedzieli. Narzekał na swojego przełożonego, na swoich współpracowników, na fizyczne wymagania pracy. Zachowywał się, jakby był zmuszony znosić jakąś wielką niesprawiedliwość, zamiast po prostu robić to, co miliony ludzi robią każdego dnia. 2 miesiące po naszej konfrontacji wróciłam do domu z mojej pracy na pół etatu w domu opieki, żeby znaleźć Tymona pakującego pudła w salonie. Co się dzieje? Zapytałam. On się wyprowadza.
powiedziała Joanna z drzwi kuchni. Jej głos był spokojny, ale widziałam ulgę w jej oczach. Mój kumpel Jarek powiedział, że mogę u niego spać na kanapie przez jakiś czas, powiedział Tymon, nie patrząc na mnie. A co z Joanną? Joanna może podejmować własne decyzje, powiedział, jego ton był gorzki. Najwyraźniej ma już całe swoje życie poukładane. Spojrzałam na moją córkę, która obserwowała, jak jej mąż pakuje rzeczy z wyrazem, którego nie mogłam odczytać. Zostaje, powiedziała cicho mamo. A co z twoim małżeństwem? Joanna długo milczała. Myślę, że moje małżeństwo skończyło się już dawno temu. Po prostu nie chciałam się do tego przyznać. Tymon gwałtownie zamknął pudło. Tak, cóż, niektórzy z nas nie są gotowi po prostu się poddać, gdy sprawy stają się trudne. Nie chodzi o poddanie się, powiedziała Joanna. Chodzi o dorastanie, czego ty wciąż nie jesteś gotów zrobić. Odszedł tego popołudnia, nie żegnając się ze mną. Po prostu załadował swoje pudła do samochodu i odjechał, jakby uciekał z więzienia, a nie opuszczał dom, w którym przez 5 lat był zaopatrywany i wspierany. Tego wieczoru Joanna i ja usiadłyśmy razem na werandzie, czego nie robiłyśmy odkąd była w liceum. Jest też w porządku? Zapytałam. Myślę, że tak, powiedziała. Myślę, że jestem nawet bardziej niż w porządku. Czuję, że znowu mogę oddychać. Chcesz porozmawiać o tym, co wydarzyło się między wami dwojgiem? Przez chwilę milczała, obserwując zachód słońca nad naszą okolicą. Myślę, że przestałam go kochać dawno temu, powiedziała w końcu. Może nigdy tak naprawdę go nie kochałam, tego prawdziwego. W każdym razie kochałam ideę małżeństwa, posiadania kogoś, kto się mną zaopiekuje. Ale to nie jest miłość, prawda? Nie, nie jest. Przepraszam, mamo, za wszystko. Za to, że pozwoliłam mu tak do ciebie mówić, za to, że sama tak cię traktowałam. Za to, że brałam wszystko, co dla nas zrobiłaś, za pewnik. Byłaś młoda, powiedziałam. Ludzie popełniają błędy, gdy są młodzi. Nie jestem już taka młoda, powinnam była wiedzieć lepiej. Siedziałyśmy w przyjemnej ciszy przez jakiś czas, słuchając odgłosów okolicy, która pogrążała się w wieczorze. Co teraz? Zapytała. Teraz żyjesz swoim życiem, budujesz swoją karierę, zastanawiasz się, jak chcesz, żeby wyglądała twoja przyszłość, stajesz się osobą, którą chcesz być. A co z nami, naszą relacją? Sięgnęłam i ujęłam jej dłoń, tak jak robiłam to, gdy była mała. Wspólnie to rozwiążemy, dzień po dniu, nauczymy się być rodziną w sposób, który działa dla nas obu. 6 miesięcy później Joanna przeprowadziła się do własnego mieszkania po drugiej stronie miasta. Nie dlatego, że ją o to prosiłam, ale dlatego, że sama tego chciała. Chciała udowodnić sobie, że potrafi sobie poradzić sama, że potrafi być niezależna i odpowiedzialna. Jemy razem kolację w każdą niedzielę. Czasem ona przychodzi tu, czasem ja jadę do niej. Rozmawiamy o jej pracy, jej planach, jej życiu randkowym, rozmawiamy o filmach i książkach i polityce, rozmawiamy jak matka i córka, ale także jak przyjaciółki. O Tymonie nigdy więcej nie słyszałam. Słyszałam przez wspólnych znajomych, że w końcu wrócił do swoich rodziców. Nie życzę mu źle, ale też za nim nie tęsknię. Dom jest teraz inny, cichszy, ale nie samotny, spokojny w sposób, w jaki nie był od lat. Zaczęłam uczęszczać na te zajęcia fotograficzne, których zawsze chciałam spróbować. Dołączyłam do klubu książki. Zaprzyjaźniłam się z niektórymi moimi sąsiadami. Po raz pierwszy od 10-leci żyję dla siebie. I okazuje się, że po tych wszystkich latach poświęcenia i służby jestem całkiem dobrym towarzystwem. Czasem zastanawiam się, co by się stało, gdybym nigdy nie stanęła w obronie siebie. Gdybym po prostu zaakceptowała ich plan, żeby mnie wyprowadzić i przejąć mój dom, myślę, że uschłabym w jakimś małym mieszkaniu, zapomniana i odrzucona, zastanawiając się, co zrobiłam źle. Zamiast tego nauczyłam się czegoś ważnego. Nigdy nie jest za późno, żeby odzyskać swoje życie. Nigdy nie jest za późno, żeby żądać szacunku. I nigdy nie jest za późno, żeby odkryć, że jesteś silniejsza niż kiedykolwiek sobie wyobrażałaś. Dom, za który tak ciężko pracowałam, żeby go spłacić, nadal jest mój. Ale co ważniejsze, moje życie też jest moje.
Teraz jestem ciekawa, co wy, którzy wysłuchaliście mojej historii, zrobilibyście na moim miejscu. Czy kiedykolwiek przeszliście przez coś podobnego? Skomentujcie poniżej. A tymczasem na ostatnim ekranie zostawiam wam 2 inne historie, które są ulubieńcami kanału i na pewno was zaskoczą. Dziękuję za oglądanie do końca.